Dzień dobry Państwu, Jacek Bartosiak, Strategy in Future. Oczywiście, jak widzicie, jesteśmy w składzie Marek Budzisz, Marek Stefan, Albert Świdziński, ale skorzystam z tej okazji, żeby zachęcić, zapowiedzieć, namówić Państwa do zaglądania na naszą stronę strategyinfuture.org, bo dużo zmian. Przechodzimy do systemu Patronite'a, w tym sensie, że ludzie z Patronite'a będą zarządzać naszą stroną. Zasadniczo się nic nie zmieni, poza tym, że będzie dla tych, którzy już tam są, poza tym, że będzie nowocześniej, lepiej, żywiej. Będzie to opatrzone też wszelką instrumentalizacją potrzebną do tego, żeby w sposób nowoczesny mówić o strategii tak jak do tej pory. Ci, którzy mieli dotychczasowe prawa, je wszystkie zachowają na naszej stronie, ale mam nadzieję, że poszerzymy też znacznie grono tych, którzy zajrzą na tą stronę i będą subskrybować, bo powtórzę to z tego miejsca, bo to o to chodzi, drodzy Państwo, żebyśmy mogli robić takie rozmowy jak dzisiaj, żebyśmy w ogóle mogli robić to, co robimy. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy subskrybentów. Gorąco Was zachęcamy, zwłaszcza teraz, gdy jest taka zmiana, bo robimy ją też po to, żeby było Wam łatwiej. Zachęcamy gorąco z całym zespołem. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Jacek Bartosiak, Strategy in Future. Świeżo po powrocie z Sopotu, jutro lecę za ocean, ale chciałem się podzielić moją wizytą w Budapeszcie oraz krótką recenzją książki, która wygląda tak. Autorem jest Balázs Orbán. Tytuł jest Hussar Cut, czyli cięcie husarskie. The Hungarian Strategy for Connectivity, czyli węgierska strategia skomunikowania. Napisana przez człowieka, który, jak mówi okładka, ale też jak mówi rzeczywistość, jest członkiem parlamentu i jest politycznym dyrektorem w kancelarii premiera Orbána. Tak? Jest bezpośrednim strategicznym doradcą Orbána od tematów geostrategii. Książka jest sprzed jakiegoś czasu, opowiada, jak Węgry powinny się dostosować do właśnie trwającej skalowalnej wojny światowej i do tego, jak zmienia się system światowy. Drodzy Państwo, było dla mnie to olśnienie, dlatego że napisana jest tak, jak Strategy in Future kształtuje strategię dla Polski. Nie to, że dokładnie tak samo Węgry mają inną sytuację, ale rozpoznanie i diagnoza są bardzo podobne. Tyle tylko, że tam kierownictwo państwa postawiło dobrą diagnozę. Inna sprawa, czy realizuje dobrą politykę dla Węgier, ze względu przede wszystkim, że Węgry mają inne położenie i są słabsze od Polski, ale było to bardzo ciekawe. Jest o równowadze, jest o porządku światowym, co się zmienia i co przyniosą kolejne dekady. Jest oczywiście o Węgrach, tak? Czyli to jest taka próba podobna, jaką ja podjąłem w Rzeczypospolitej między lądem a morzem, w ogóle zdiagnozowanie, gdzie jesteśmy, co się będzie działo. Jest o skomunikowaniu, o inwestycjach, jest o pozycji geostrategicznej Węgier. Byłem na panelu z tym człowiekiem. Byłem bardzo niepoprawny, byli też tam konserwatyści, była papka od Trumpa i był Carafano. Też wcześniej mówił, czyli ludzie wokół Trumpa, Heritage i tak dalej, ludzie od Lightizera, konserwatywni. No i oczywiście podzieliłem się swoimi uwagami na temat odchodzącego prymatu, ładu i tak dalej. Absolutnie spodobało się temu Balázsowi Orbánowi. Zaczął śledzić Strategy in Future, nawiązał z nami kontakty. Później się okazało, jak porozmawiałem z ludźmi, że jest bardzo wpływowym człowiekiem na Węgrzech. No oczywiście strategia węgierska się różni, dlatego że jej celem jest zachowanie równego dystansu wobec Rosji, Imperium Otomańskiego i z Niemców i wpływów niemieckich. I więc to jest zupełnie inna sytuacja niż Polska, ale na przykład opis diagnozy tak zwanego dyscyplinowania przez mocarstwa zewnętrzne jest bardzo podobny. Sam opis sytuacji Węgier oraz przewidywania, że może jest taki rozdział, uwaga, będzie Wam znany z takiego punktu widzenia, gdzie to jest... formacje blokowe nie są tak naprawdę w interesie Zachodu, bo tu jest o tym decouplingu i o tym, że Zachód będzie tworzył bloki, będzie się dzielił i tak dalej.
i zwiększa ryzyko wielkiej wojny systemowej, tak? No, to się dzieje, tak? Książka jest z 2023 roku, przynajmniej to wydanie, które ja mam. Wiem, że on też był tłumaczony na polski poprzedniego chyba dzieła. No cóż, wygląda na to, że straty częściej będzie w Budapeszcie, bo ja szczerze mówiąc nie wiedząc o tym, że to ten człowiek i w ogóle i tak dalej, trochę pojechałem na tym panelu, może to będzie też gdzieś nagrane i powiedziałem, co myślę o tym wszystkim. No i tyle. Także Węgrzy diagnozę mają prawidłową, ale nie wiem, czy środki, które stosują, są prawidłowe. Wcześniej o tej książce nie słyszałem. Jestem wyraźnie niedouczony ze strategii węgierskiej. Też nie znałem tego człowieka. Czas na zmiany. Cięcie husarskie. Najnowsza lektura Strategy Future. No, może nie najnowsza, bo zacząłem czytać o obronie cywilnej. Totalne dzieła. Szwajcarska obrona cywilna, niemiecka obrona cywilna, czy zimnej wojny. I tak dalej, i tak dalej. Ale o tym może w kolejnej recenzji. Trzymajcie się. Bardzo Wam dziękuję. No i oczywiście zostańcie z nami, subskrybujcie Strategy Future, zaglądajcie też na Patrona i tak, gdzie jesteśmy. Liczymy na Was. Jesteśmy niezależnym think tankiem i realizujemy, jak widać, misję niestrudzenie. Rozmawiamy o rzeczach, o których się inni boją mówić. Dziękuję pięknie, Jacek Bartosiak.